Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Krok za Krokiem Studio. Dzień dobry. Małgorzata, zaczął się sezon, piękna majówka, dokąd idziemy? Idziemy dzisiaj zdobyć dwa najwyższe szczyty gór barskich, czyli Szeroką Górę i Kłodzką Górę, ponieważ Kłodzka, mimo że jest wpisana w koronę gór polskich, wcale najwyższa nie jest, ale przy dzisiejszym spacerze zaliczymy obie. A miały być Tatry, idziemy. Szeroka Góra, najwyższy szczyt gór barskich, wznosi się na wysokości 765 metrów nad poziomem morza. Razem z pobliską Kłodzką Górą tworzy jeden z najbardziej malowniczych fragmentów tego pasma, położonego pomiędzy Kotliną Kłodzką a Przełęczą Srebrną. Postanowiliśmy zdobyć nasze góry z Przełęczy Kłodzkiej. Naprawdę szalony dzień, majówka, człowiek wiedział, ale jednak się łudził, rzeczywiście dzikie tłumy. Pierwszy charakterystyczny punkt, czyli pomnik pamięci poległych w katastrofie smoleńskiej. Stąd zaczynamy, tam zaraz niebieski szlak, bo postanowiliśmy iść taką dosyć prostą drogą. Czeka nas 6,4 km spaceru, 365 metrów przewyższenia, więc na górze będzie piknik. Nie no ludzie, gdzie tutaj? Ludzie! Zobaczcie, dlaczego człowiek postanawia mieć dzieci. Otóż dlatego, że potem zabiera na wyprawę i dzieci tachają ekwipunek piknikowy. Bardzo proszę, ciężki plecaczek z jedzonkiem, z kocykiem, tada! I z synusiem, który to wszystko będzie niósł. Słuchajcie, pierwsza nasza wyprawa przy ładnej pogodzie, to tak bym powiedział, bo jest piękne majówkowe słońce. No i słuchajcie, żegnaliśmy się z sezonem, mówiąc, że ja mam dość chodzenia po takich górach. Po Sudetach. No że i co? już nigdy więcej Sudetów środkowych. I co? I co? No właśnie, idziemy znowu takim parkowym klimatem. Ale słuchajcie, bo trzeba się rozruszać. Tak, bo rozpoczynamy sezon chodzenia, w związku z czym nie będziemy wariować. No mam nadzieję, że to nie będzie znowu reguła w tym sezonie i wystartujemy gdzieś na jakieś poważniejsze góry. No ale póki Zobacz, to co nas czeka. przed Zobacz. nami ładne przewyższenie, także jest ok. Słuchajcie, no i przede wszystkim trochę schowaliśmy się od słoneczka. Fajnie pod drzewami, bo nie ukrywam, wczoraj jeszcze było 5 stopni, a dzisiaj już jest ponad 20. Ewidentny brak kondycji po zimie, ale spokojnie, nadrobimy. Słuchajcie, to co widzicie tutaj, te tłumy, to jest po prostu ewidentny sukces programu Korony Gór Polskich, gdzie rzeczywiście mieli turystów odciągnąć od Tatr i rozrzucić po innych górach. Rozrzucili, tylko że turystów bardzo przybyło. I rzeczywiście w tej chwili nie mamy szans być tutaj sobie sami. Pozostają inne programy, jak na przykład Diadem, gdzie rzeczywiście jest trochę bardziej pusto. No, nie spodziewaliśmy się od samych pierwszych kroków takiego przewyższenia. To taka niespodzianeczka, no ale za to fajne zróżnicowanie, coś innego, bo zazwyczaj jednak te parkowe góry to dość takie wypłaszczone, a tu proszę, trzeba się troszkę nagimnastykować. Małgorzata ćwiczy. Wiecie, jednak robimy codziennie 5 km po płaskim. To wcale nie przygotowuje na 5 km po górach. Muszę Wam powiedzieć, że Małgorzata tak się przygotowała do wczorajszej pogody, że to, że ma tak opięte
pośladki, to oczywiście jest wynik tego, że są bardzo zgrabne, ale ma też na sobie termo. Więc żałuję i szukam miejsca, jak się go pozbyć. Po dość krótkiej pionowej wspinaczce robi nam się małe wypłaszczenie. Także żyjemy, oddychamy, a nawet ku naszemu zaskoczeniu idziemy trochę na dół. Zaraz będzie znowu pod górę. No nie ukrywam, że klimacik się robi. Przy tym jest też przyjemnie chłodniej, bo słoneczko rzeczywiście dzisiaj nas bardzo rozpieszcza. Odezwałem się do Małgorzaty, czy o czymś opowie i usłyszałem nie wiem, co to oznacza, ale Nieprawda, powiedziałam na początku naszej wędrówki, kiedy słyszę taki stęk, no to niepodobne do Małgorzaty. Gdzie są te wszystkie historie z rękawa wyciągane? Rozgrzewka przed sezonem. Jutro już będzie lepiej, chociaż jutro śnieżnik, Nie znalazłam informacji, dlaczego to chyba miejsce, na którym w tej chwili jesteśmy, albo za sekundkę będziemy, to Podzamecka Przełęcz i Podzamecka Kopa, a potem zdaje się Grodziszcze. Czyli sugeruje to historycznie, że były tutaj jakieś grody obronne, no podobno nic po tym nie pozostało, podobno wszystko jest obrośnięte lasem i nie wiadomo gdzie i co. Natomiast no wybaczcie, no jeżeli jest Podzamecka Kopa albo Przełęcz, to naprawdę musiał tu być jakiś zameczek, więc albo jakiś gród. Ale jak zameczki, to jest nasza specjalność, a szczególnie nocne zwiedzanie. Tam, Przełęcz Podzamecka. Gdzie ten zameczek? Robi się gorąco. Idziemy takim szlakiem tartacznym, gdzie pewnie i samochody mogą wjechać. Mam nadzieję, że na górze jest jakaś żabka, bo wody nie ma za dużo. Coś Małgorzata się słabo przygotowała i nie wzięła. Także trzymamy kciuki. Jesteśmy 1 maja dzisiaj, więc zaczynamy majówkę. No i no właśnie, jak mnóstwo innych osób. No i kiedy wybieraliśmy jakąkolwiek lokalizację, która by nas interesowała, no to się okazywało, że tam po prostu będą tak dzikie tłumy i jest historycznie pokazane, że po prostu nie ma sensu się wbijać gdziekolwiek, gdzie no, jest to mega atrakcyjne turystycznie, więc padło właśnie na tą lokalizację. W sensie, no nie padło, Małgorzata padła na tą lokalizację, ale mimo wszystko okazuje się, że tak czy owak tych ludzi jest sporo. Słuchajcie, idziemy cały czas takim duktem. Nuda jak byk, nic się nie dzieje, spektakularnych widoków nie ma. O, chyba że taki. To jedyna atrakcja całej tej trasy. No to mamy rozdroże. Słuchajcie, Kłodzka Góra tam. Nawet tam już widać czubeczek wieży widokowej. Ale my przecież wiemy, że najwyższym szczytem gór barckich jest Szeroka Góra. W związku z czym, a oczywiście, że na Kłodzką za chwilę też wejdziemy, piecząteczkę zdobędziemy, ale idziemy sobie na prawo, zdobędziemy prawdziwie najwyższy szczyt gór barckich, czyli Szeroką Górę, a potem Kłodzką. Także wszystko będzie zaliczone tak jak trzeba. Słuchajcie, odbijamy. Na razie w prawo. Słuchajcie, ta piękna roślinka to jest zawilec gajowy i w polskich lasach to jest taki pierwsza oznaka wiosny. Także bardzo proszę, mamy dowód na to, że wiosna zawitała do polskich lasów i do polskich gór.
Słuchajcie, no mamy rekordzistę, przynajmniej w moim mniemaniu, bo w moim odczuciu jest to najnudniejszy szlak. Być może nie jest najnudniejsza góra, natomiast szlak niebieski niewątpliwie jest najnudniejszy i nie oferuje nic, co mogłoby zachwycić. Poza po prostu rozruchem, spacerem i takim ciężarowym duktem. Troszkę poza szlakiem będziemy się wspinali, bo zakładam, że to jest właśnie to, szeroka góra. A jak to było z tymi górami barckimi? Słuchajcie, w XIX wieku uważano, że najwyższym szczytem gór barckich jest Ostra Góra. Potem Kłodzka Góra. Jest tutaj wieża, Kłodzka Góra jest w koronie gór polskich. No taki najwyższy szczyt bardzo długo, oczywiście do czasu, kiedy pomiary Lider nie weszły do stałego użycia i okazało się, że to szeroka góra, taka zapomniana, zobaczcie, bez dobrego szlaku, że to właśnie szeroka góra jest najwyższym szczytem gór barckich. O 8 metrów większa od Kłodzkiej Góry. Słuchajcie, 250 metrów. We wszystkich poradnikach przeczytacie, że na szeroką górę nie prowadzi żaden szlak. No i jak widzicie, jest to prawda. Naprawdę tylko dzięki nawigacji możecie tutaj trafić, no bo nawet nie jest do końca wydeptane. Także dla zaciętych, tak jak my, bardzo proszę, na przełaj. Idziemy. Z nawigacją w ręku. No panorama się robi ładna. Małgorzata dociera, przedzierając się przez chaszcze. Zrzuciłam termo, ale niewiele pomogło, jest bardzo gorąco. Tada! Szeroka góra zdobyta, najwyższy szczyt gór barckich. No dobra, ruszamy dalej. Została nam teraz co? Kłodzka Góra! Kłodzka Góra nam została, więc przejdziemy ten kawałeczek, bo rzeczywiście to jest niedaleko stąd. Także tym bardziej, że idziemy w dół. A na Kłodzkiej Górze czeka na nas wieża widokowa, 166 stopni. I ciekawostka, dzisiaj jest trochę wietrznie, więc może nam się uda. Ona podobno śpiewa. Czyli w związku z tym, że jest metalowa i jakoś tak dziwnie skonstruowana, w czasie, kiedy są podmuchy wiatru, to wydobywa się z niej taki śpiew, taki dźwięk. Więc jest dzisiaj szansa na to, że to usłyszymy. A przed nami już widać wycieczki, które na Kłodzką Górę schodzą akurat, ale też i wchodzą. Zwróćcie uwagę, kochani, jak wielki jest sukces programu Korony Gór Polskich, tak? Czyli byliśmy na Szerokiej, najwyższym szczycie gór barckich i Nikogusio, cicho i spokojnie. Idziemy teraz na Kłodzką Górę, drugą co do wielkości, która po prostu jest w programie Korony Gór Polskich i wszyscy przychodzą tutaj, aby zdobyć swoje piecząteczki. My też. I dzikie tłumy. Także naprawdę jest to wielki sukces programu Korony Gór Polskich, popularyzatora właśnie zdobywania różnych pasm górskich w Polsce. Ma też swoje minusy, na przykład te dzikie tłumy. A przed nami już majaczy wieża.
Zobaczcie. Fantastyczne miejsce, fantastyczny szlak. Kawałeczek nim przeszliśmy. Z szerokiej góry właśnie tutaj, szlakiem żółtym. A tutaj pomnik szlaku. Pierwszy raz chyba widzimy, ale fajnie. Góra zdobyta, teraz piecząteczka. O, idziemy. Puk, puk, jest ktoś w domu. Hop. Tak. Jest, piękna, elegancko. Dobra. W górskich wędrówkach najbardziej lubimy spotykać ludzi, a zwłaszcza takich bożych szaleńców, jak pan Stanisław. Pan Stanisław, słuchajcie, właśnie dzisiaj, 1 maja, na sam szczyt wieży wniósł flagę. Panie Stanisławie, podobno to nie pierwszy raz. Tak, flagę na wieży zakładam już od kilku lat, zawsze w maju, bo tu mieszkam na miejscu, często przychodzę. No i zawsze jakieś święto, czyli 11 listopada, bierzemy tu udział w uroczystościach takiej Kłodzkiej Górze. Fantastycznie, ale proszę powiedzieć, bo poza flagą, którą pan tam wniósł i którą możemy teraz podziwiać, widzę, że jeszcze, nie wiem, husaria, tak? Tak, dzisiaj żeśmy przyszli jako husaria, synowi zrobiłem skrzydła. Wczoraj jeszcze robiłem je. Okej. To na 11 listopada zrobię lepsze. Rozumiem, ale no to fantastycznie pan kultywuje te tradycje patriotyczne i rzeczywiście tutaj przy każdym święcie można pana właśnie spotkać. Tak, od początku, kiedy wieża jeszcze nie powstała, prowadziłem stronę Wieża Widokowa na Kłodzkiej Górze na Facebooku. Super, słuchajcie, także jeżeli chcecie spotkać pana Stanisława i zobaczyć, co on tym razem znowu fantastycznego wymyślił, to zapraszamy na stronę na Facebooku. Wieża Widokowa na Kłodzkiej Górze. Wieża Widokowa na Kłodzkiej Górze. Tam go spotkacie. Osiągnęliśmy szczyt, polataliśmy, zrobiliśmy wywiady i co? I piknik. Słuchajcie, pierwszy raz na samym szczycie. Pierwszy raz. Pierwszy raz, ale chyba nie ostatni. Jest bułeczka, sałateczka, jajeczko, wszystko normalnie. Jak? O, i to jest. Nieraz już dzisiaj wspominaliśmy o wielkim sukcesie programu Korony Gór Polskich. I oczywiście bardzo proszę, inni zdobywcy, Mariola i Łukasz, którzy zgodzili się powiedzieć, ile już gór zdobyli i co jeszcze przed nimi. Słuchajcie, no ile? Bez dowodów, Mamy uwierzymy wam na słowo. Karkonosze, tak szybko, Około 7-8. Góry Sowie, Masyw Ślęży, Góry Wałbrzyskie, Jasne. I powiedzcie, Budawy, Skalnik. jak często udaje wam się wyruszyć i skąd w ogóle wyruszacie? My z okolicy Poznania, dokładnie to Rogalinek. A jak często? Staramy się 4 razy w roku, tak średnio co 3 miesiące. I tak 2-3 szczyty, zależy w jakim rejonie My jesteś. od Krótko, my taką... Ale my też od ubiegłego roku, słuchajcie, więc was rozumiemy. z dziećmi, a teraz, że dzieci już są dorosłe, to niestety nie chcą z nami Tak. jeździć. My jeszcze się staramy wyciągać. Dzieci teraz same pojechały. Powiedzcie teraz, jaki następny szczyt? Tak. Marzenie mamy rysy, nie? My też. Słuchajcie, także kochani wszyscy, do zobaczenia na rysach. Możecie tam spotkać Pozdrawiam. nas, Na rysy. możecie też Mariola i Łukasza. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Małgorzata stchórzyła, więc idziemy z Maxem na górę. Zobaczymy, jak tam świszcze, czy nie świszcze, jaki wiatr. No i udało się, dotarliśmy na samą wieżę. Powiem wam rzeczywiście, to co Małgorzata mówiła o tym, że wieża świszcze i śpiewa, to jest wszystko prawda, bo słychać ładnie, jak tutaj wiatr powiewa i takie dźwięki wydaje, także bardzo sympatyczne. Drugie wrażenie to rzeczywiście wieża trochę pracuje. I Max, który trzyma z tyłu aparat, jest przerażony i trzyma się barierki. To wrażenie nie jest takie najfajniejsze, a za mną flaga, którą przed chwilą nasz miły rozmówca tutaj właśnie zawiesił z okazji święta 1 maja i święta flagi. Tam na dole czekają dziewczyny. Za każdym razem, jak jesteśmy gdzieś na górze, jesteśmy zachwyceni, jak widzimy właśnie apteczki i bardzo proszę, zobaczcie, pełne
Naprawdę chwała tym, którzy to sponsorują i chwała tym, którzy tak odpowiedzialnie z tego korzystają. Także za każdym razem brawo, brawo, brawo. Tutaj akurat możecie też się dorzucić. Trail Patrol jest zrzutka dla osób, które właśnie tym się zajmują. Słuchajcie, naprawdę duma. Kłodzka Góra zdobyta, piknik zaliczony, odpoczynek wspaniały, Wieża zaliczona. no przynajmniej co niektórzy. I jak Ci się podobała wyprawa, kochanie? Powiem Wam tak, fajna wycieczka, natomiast nuda jak byk. Więc jak mnie znacie, to wiecie, że ja nie lubię takich spokojnych tras. Wybraliśmy po prostu, góra może nie jest zła, bo jest miło, sympatycznie, jak to na każdej górze, natomiast szlak niebieski nie polecam. Wejście po prostu masakryczne. Ale zobaczcie, za każdym razem marudzi, że ma już dosyć Sudetów Środkowych i za każdym razem witamy Was na kolejnym filmie z Sudetów No Środkowych. właśnie, to jest dramat jakiś. Nie? Mam nadzieję, że następnym razem już będzie z jakichś wysokich gór. Słuchajcie, natomiast no jest to fantastyczna rozbieżka na początek sezonu, tak? No nie zaczynamy od rysów, tylko zaczynamy od Kłodzkiej Góry. No i szczęśliwie dopisała nam pogoda, bo rzeczywiście bardzo fajnie, słonecznie, przyjemnie, mimo że trochę wiecznie, ale fajnie. Także do zobaczenia w kolejnym filmie, jak co czwartek na naszym kanale. Nowa przygoda, może tym razem jakaś wyższa góra. Zobaczymy. Do zobaczenia, Do pa! zobaczenia. Hej.